po 31. bazie lotnictwa taktycznego imienia kapitana pilota Franciszka Jacha, który jest naszym patronem. Urodziłem się w Nowej Soli. To jest miejscowość na południu województwa lubuskiego. Całe dzieciństwo spędziłem w miejscowości Siedlisko. To jest mała wioseczka, 10 km od Nowej Soli. Wszędzie mamy to odzwierciedlenie pola walki. Sam jeszcze nie byłem na wojnie. A czy jesteśmy w stanie zabijać? Tak, bo to jesteśmy szkoleni. Na tym to polega. Po skończeniu MQT można lecieć na wojnę jako wingman, ale już jesteś gotowy do tego, aby polecieć na wojnę. Nieważne gdzie, nieważne jak, jesteś gotowy po prostu. Każdy jakby kojarzy nazwę dywizjonu 303, natomiast 302 był również bardzo waleczny i popularny, więc tutaj nie ma miejsca na to, że przeciążenie mnie pokona i zasnę. Taki moment tak naprawdę w demo kończy się katastrofą lotniczą, rozbiciem samolotu i moją śmiercią. Urodziłem się w Nowej Soli. To jest miejscowość na południu województwa lubuskiego. Całe dzieciństwo spędziłem w miejscowości Siedlisko. To jest mała wioseczka, 10 km od Nowej Soli. Tam dorastałem do wieku około 18 lat. 19, bo w tym wieku poszedłem do Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie. Dzieciństwo wspominam bardzo fajnie, bardzo miło. Jak byłem mały, podobno bałem się samolotów, ale później jakoś mi przeszło. W mojej rodzinie nie ma żadnych korzeni lotniczych. Z wojskowych to tylko dziadek w czasie wojny brał udział w działaniach, że tak powiem, zbrojnych. A tak poza tym to dziadek był leśnikiem, tata jest jeszcze leśnikiem, a ja też w mundurze, tylko troszeczkę innego koloru. Jak byłem mały, bałem się z samolotów podobno, ja tego w ogóle nie pamiętam. Lecz pomimo tego w późniejszych latach ta miejscowość, z której pochodzę, Siedlisko, jest pośrodku TSA 7, czyli takiej wydzielonej przestrzeni, w której latam teraz też na co dzień. Latały wtedy tam MiGi 21 i pamiętam, że fascynowało mnie to, jak przelatywał ten samolot. Tam też jest miejscowość z zamkiem. Ten zamek jest bodajże w rękach prywatnych, ale wcześniej był ogólnodostępny, więc tam wchodziłem po tych ruinach. Potrafiłem siedzieć i oglądać po prostu latające samoloty nade mną. To też mnie właśnie tak zafascynowało. Jak skończyłem 16 lat, odbyłem również podstawowe szkolenie szybowcowe w Aeroklubie Ziemi Lubuskiej w Przylepie, które też w sumie miło wspominam, tylko to były czasy, gdzie fundusze były jeszcze, że tak powiem, potrzebne do tego, a że z funduszami było różnie, dlatego zdecydowałem się pójść do wojska. Poza tym, jak byłem mały, interesowałem się głównie chyba sportem, piłką nożną. To był taki najbardziej popularna dziedzina w tamtych czasach, z najłatwiejszą dostępnością, gdzie można było zobaczyć tych piłkarzy w telewizji, oglądać ich poczynania, więc też było to fajne. Plus żużel z tych moich młodszych lat też był jedną rzeczą, którą bardzo lubiałem. Oczywiście Falubas, Zielona Góra, jako z racji miejsca, w którym mieszkałem, mnie fascynował.
Też z takich śmiesznych rzeczy, to pamiętam, że jak byłem mały, to chciałem być księdzem i mieszkać koło toru żużlowego, bo tam jest dużo wypadków, więc często będą ginąć ludzie, będą pogrzeby i będą z tego pieniądze. Także zawsze jakaś tam smykałka do interesu była od małych lat. A skończyłem tu, gdzie jestem, więc jako pilot F-16. W 2000 roku poszedłem do liceum. Było to liceum ogólnokształcące imienia Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Nowej Soli. Do klasy o profilu wojskowym. Wtedy był taki twór, powstawał właśnie, bodajże było SLD, wtedy było u władzy i powstawały takie właśnie licea profilowane również z dniami wojskowymi. Nie było to liceum wojskowe, po prostu mieliśmy wychowawcę majora rezerwy, który nas tam szkolił niejako w tych takich czynnościach typowo wojskowych, ponieważ był to oficer rezerwy z Kożuchowa, a wcześniej w Żaganiu bodajże też tam spędził jakąś tam część swojej kariery jako aktywny żołnierz. Także stąd też takie mój pomysł na życie, żeby zostać wojskowym. Zawsze mi się to podobało, zawsze mi się podobała armia, podobała mi się broń, podobał mi się ten sposób na życie, można powiedzieć, tak jak to wyglądało. Także 4 lata liceum i wtedy powoli już myślałem, co dalej zrobić ze swoim życiem. Więc wymyśliłem, że złożę papiery. Jedne złożyłem do Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych do Wrocławia, drugie do Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych do Dęblina. Los tak chciał i sprawił. Bardziej tak naprawdę myślałem o tym Dęblinie, ale nie wiedziałem, czy będę się nadawał, czy dam radę się tam dostać, więc złożyłem też właśnie do Wojsk Lądowych papiery oraz na uczelnię, na Uniwersytet Zielonogórski. Wtedy popularne było zarządzanie i marketing. To był bardzo popularny kierunek w tym momencie. Każdy chciał zarządzać i być marketingowcem. Nie mam pojęcia, w jakiej dziedzinie miałbym to uczynić, ale tam też złożyłem papiery, tam się dostałem nawet. A los tak chciał właśnie, że egzaminy do Dęblina były wcześniej niż do Wrocławia. Dlatego tam też poprzedzało to cały szereg badań, po czym odbywały się egzaminy właśnie w Dęblinie. No i miałem informację o tym, że już dostałem się do Dęblina jeszcze zanim rozpoczęły się egzaminy do Wrocławia, więc już dalej nawet nie próbowałem tego mojego podejścia do Wrocławia. Tylko 17 sierpnia 2004 roku rozpocząłem swoją służbę w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie. Od samego początku wiedziałem, że chcę zostać pilotem samolotów bojowych. Chciałem latać na jak najlepszej maszynie, jaką będzie Polska posiadała. Los chciał, że akurat w chwilę wcześniej, zanim poszedłem do Dęblina, był przetarg na kolejny samolot, na pierwszy samolot wielozadaniowy tak naprawdę dla Polski. Wygrało to F-16, więc idąc do Dęblina już myślałem o lataniu na F-16. Aczkolwiek jeżeli bym został spisany na samolot transportowy lub na śmigłowiec, również na pewno bym chciał kontynuować tą moją przygodę z lotnictwem, tudzież z mundurem po prostu, ponieważ, tak jak powiedziałem wcześniej, myślałem, że jest to sposób dla mnie na najbliższe lata i to powoduje, że jest to miejsce, w którym jestem w tym momencie. Aby dostać się w szeregi pilotów bojowych w Polsce, trzeba poświęcić dużo czasu i energii, aby do tego miejsca dojść. Początkowo zaczyna się od bardzo wnikliwych badań. Jesteśmy badani przez 3 dni. Byłem badany w Dęblinie najpierw na komisji lekarskiej, później na Wojskowym Instytucie Medycyny Lotniczej w Warszawie, gdzie sprawdzają dosłownie wszystko. Jesteś przebadany od A do Z. Wiesz, że na pewno nic ci nie dolega, bo polska armia, skoro ma w ciebie zainwestować, to potrzebuje wiedzieć, że jesteś sprawny i że tych parę
15 lat przynajmniej będziesz zapewniał bezpieczeństwo dla wszystkich rodaków. Lecz same badania to nie jest wszystko. Po badaniach dochodzą właśnie egzaminy do Dęblina, które nie są proste, ponieważ pierwszy odsiew to był na badaniach, później przyjeżdża na egzaminy koło, nie wiem, z tego co pamiętam było 400-500 osób, dostało się 40, więc nie jest to takie proste. Egzaminy były z matematyki, fizyki, języka angielskiego oraz sprawność fizyczna. Jakiś tam bieg na kilometr, pływanie, kilka innych dyscyplin, których nie pamiętam teraz tak z głowy. Lecz po przebrnięciu tego zostaje się kadetem, podchorążym, przepraszam, kadeci są w Stanach Zjednoczonych, podchorążym Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych. W chwili obecnej jest to Lotnicza Akademia Wojskowa, mieszcząca się w Dęblinie. To jest województwo lubelskie, więc jak dla mnie to był drugi koniec świata. 400 czy tam 500 kilometrów od domu, daleko. Pierwszy raz tam byłem, będąc na badaniach. Ale to wszystko, przez to trzeba przejść, po prostu prowadzi do tego celu, który ma się na końcu, więc aby móc latać na F-16, trzeba po prostu krok po kroku przez te wszystkie szczeble przejść. Dęblin jest to szkoła, jak zaczynałem jeszcze był to profil, miał być 4-letni i kończyć z tytułem inżyniera, lecz w międzyczasie była jakaś tam reforma edukacji, czy tam systemu edukacji w wojsku, że aby zostać oficerem, potrzeba było zostać magistrem, więc u nas byłem pierwszym rocznikiem, który kończył 5-letnie studia w Dęblinie w połączeniu z Politechniką Warszawską, co skutkowało tym, że skończyłem z tytułem magistra inżyniera. Chcąc nie chcąc, były takie wymagania, więc trzeba było jeszcze tą drugą pracę magisterską napisać, obronić i w 2009 roku skończyłem studia w Dęblinie. W międzyczasie, w czasie tych studiów, studia polegały w momencie, kiedy ja tam byłem, na tym, że od września, października do marca uczyliśmy się. Po prostu mieliśmy dane przedmioty i chodziliśmy na zajęcia. A od marca do końca września wychodziło się na lotniska i się latało. Najpierw lataliśmy w aeroklubie Orląt w Dęblinie. Następnie na samolocie PZL-130 Orlik. Ja jeszcze latałem na TC-1, czyli takim poprzednim samolocie niż obecny, przed tak powiem, przekonstruowaniem go lekkim. Może nie takim lekkim, ale mimo wszystko na tej pierwszej wersji. Następnie samolot TS-11 Iskra, który w zeszłym roku odszedł na emeryturę w końcu po nie wiem, 60 latach bodajże służby w siłach powietrznych. I później na promocji, przed promocją się człowiek dowiaduje, jeszcze wracając do początku, kończyłem jako pilot samolotu odrzutowego, więc ten proces tego latania na Zlinie, na Orliku i Iskrach to była ciągła selekcja, że tak naprawdę. Sprawdzano, czy się nadajemy do dalszego etapu i jeżeli się nadawaliśmy, to przechodziliśmy dalej. Jeżeli ktoś się nie nadawał, to był spisywany na samoloty transportowe. Na śmigłowce nie akurat, ponieważ grupa śmigłowcowa zaczynała troszeczkę inaczej. Oni od razu byli ze względu na zdrowie lub na chęć po prostu latania na śmigłowcu, ponieważ też mam kolegę Konrada, który miał grupę zdrowia na samolot odrzutowy, ale zawsze chciał latać na śmigłowcu i lata na śmigłowcu. Po prostu taki miał sposób na siebie i też jest to jak najbardziej chwała mu, że miał taką ochotę na to, że tak powiem. Ale ja chciałem być pilotem, nie chciałem być samolotem. Chciałem być pilotem samolotów odrzutowych, bojowych, więc przechodziłem te wszystkie kolejne etapy. I później dochodzi moment promocji. Przed promocją właśnie się dowiadujemy, gdzie trafimy. Wchodzi się do sali, gdzie siedzi tam 3 czy 4 panów pułkowników i jest propozycja etatów. Jako że na F-16 w tym momencie przyjmowano dopiero ze stopniem porucznika,
a kończy się szkołę jako podporucznik, więc dostałem propozycję etatu w 8. eskadrze lotnictwa taktycznego w Mirosławcu na samolocie Su-22, po prostu aby poczekać na swój slot do Stanów Zjednoczonych. Oczywiście pasowało mi, bo dlaczego nie? Skoro nie da się inaczej, to znaczy, że tak trzeba i w ten sposób cała moja promocja trafiła właśnie do jednostek pierwszego skrzydła lotnictwa, do Mińska, Malborka, Mirosławca i Świdwina, skąd wyjeżdżaliśmy sukcesywnie do Stanów Zjednoczonych. Ja w międzyczasie jeszcze właśnie została rozwiązana 8. eskadra, została przeniesiona, czy rozwiązana, już nie pamiętam, z Mirosławca do Świdwina. Co prawda nie wykonałem ani jednego lotu na Su-22, ponieważ w tamtym czasie, wiedząc, że jesteśmy przeznaczeni na samoloty F-16, zostaliśmy oddelegowani do wtedy 32. bazy lotnictwa taktycznego w Łasku, gdzie po prostu polataliśmy paręnaście lotów zrobiliśmy z drugiej kabiny, aby zobaczyć po prostu, jak ten samolot lata, jak to wszystko wygląda. Wtedy pamiętam, że to było wielkie zdziwienie, wielki przeskok dla nas, widząc to, jak się latało na TS-11 Iskra, a jak się lata na F-16. To były po prostu dwa różne systemy szkolenia. Tu na F-16 wszystko się robiło po angielsku, tam na Iskrze się robiło wszystko po polsku. Wszystko było usystematyzowane bardziej i nie mówię, że ten system na Iskrach był zły, ponieważ też był dopracowany jakoś i są rzesze pilotów, którzy się szkolili na Iskrach i nie było to niczym złym, ale ten system amerykański po prostu dużo lepiej przygotowywał już pod sposób latania na samym F-16. I daje też również większą interoperacyjność w działaniach z państwami NATO. Tak więc po roku czasu, pół roku w Mirosławcu, pół roku w Świdwinie, dostałem informację, że wylatuję 1 grudnia 2010 roku do Stanów Zjednoczonych na szkolenie na samolot F-16. I poleciałem. Poleciałem. Rozpoczęła się moja przygoda wielka pod znakiem Ameryki, tak powiem. Polegało to szkolenie na tym, że przez pierwsze 4 miesiące trafia się do Instytutu Językowego, gdzie się uczymy, czy sprawdzają naszą znajomość języka angielskiego. Zanim się tam wyjedzie, też oczywiście trzeba zdać egzamin w Polsce, który określa na jakim jesteśmy etapie i ile czasu spędzimy w tym instytucie. Mi się udało to w miarę szybko, ponieważ 4 miesiące to nie było jeszcze jakoś tam źle. To było tak optymalnie, można powiedzieć. Też fajny czas. Można było posiedzieć, tam było dużo czasu tak naprawdę. Jak się język znało na takim poziomie, jaki ja wtedy miałem, to nie było to nie było to jakoś bardzo skomplikowane i ten system też był tak napisany, że jeżeli się przykładało do tego, co się robiło, to nie było żadnego problemu, żeby to ukończyć. Później trafiłem do bazy w Del Rio w Teksasie na granicy z Meksykiem. Tam pół miasta było w Meksyku, nazywało się to Ciudad Acuña. Pół to było Del Rio. Baza nazywała się Laughlin Air Force Base. Jedna z większych baz szkolnych sił powietrznych Stanów Zjednoczonych. Tam się szkolili, tam po prostu była fabryka, można powiedzieć. Jeżeli Polska szkoliła tych 15-20 pilotów samolotów odrzutowych przez rok czasu, wypuszczała z każdej promocji, tam taki wypust 40-50 był co 4 miesiące bodajże. Tam było dużo klas, tam naprawdę było fabryka, produkcja pilotów, ciach, jak na taśmie praktycznie. Jeżeli ktoś się nadawał, ciach go w bok. Mamy 3 następnych, szkolimy dalej. Tam latałem najpierw na T6. To były takie loty zapoznawcze. Amerykanie też potrzebowali zobaczyć, jak my głównie polegało to na komunikacji. Tam nie były oceniane za bardzo jakieś elementy lotu. Później do ocenianych elementów lotu to właśnie wszedł samolot T-38. Bardzo fajny samolot, bardzo miło wspominam. Dwusilnikowy, odrzutowy samolot. W Del Rio było bardzo gorąco. Ten samolot nie miał klimatyzacji jeszcze na ziemi.
kołowało się z otwartą owiewką. Klimatyzacja dopiero działała w momencie oderwania się. Wtedy robiło się dopiero lekko chłodniej, a tak można sobie wyobrazić Teksas, lato, nie wiem, 40 parę stopni w słońcu i siebie kołującego w samolocie zamkniętym pod tą, jak w szklarni, że tak powiem. Także ten nawet powiew tego gorącego powietrza dawał ten przyjemne odczucie chłodu. Samolot nie bardzo prosty w pilotażu, ale bardzo, jakbym powiedział, przyjemny w pilotażu. Bardzo fajnie responsywny na lotki, na ster wysokości, troszeczkę mało mocy, ale poza tym bardzo, bardzo przyjemny samolot. I tam w tym Laughlin byłem do grudnia, nie, przepraszam, tak, nie, do grudnia. Nie, do stycznia 2011. W styczniu 2011 na kolejne, tam było, przenieśliśmy się na T38 do Randolph na IFF. IFF to jest taka szkoła, gdzie tam określają dopiero Amerykanie, czy się człowiek nadaje na bycie pilotem samolotu bojowego, czy nie. I tam jest dosyć twarda szkoła. Tam wszyscy instruktorzy są po szeregu wojen, po szeregu działań bojowych. Tam po prostu wyciskają z ciebie ostatnie soki, sprawdzają właśnie, jak jesteś odporny psychicznie na niezaliczone loty, na stres po prostu. Na stres związany z tym wszystkim, bo wiadomo, że każdemu bardzo zależy. I przy stresie popełnia się różne dziwne błędy. Ja też popełniłem ich kilka. Też pamiętam, że latałem niektóre loty już tak z duszą na ramieniu, że kurczę, jak w lewo albo w prawo, że nie wiem co to będzie. Ale udało się ukończyć i skończyłem w marcu 2012 roku już. I rozpocząłem szkolenie na F-16 w Tucson, Arizonie. Ten czas wspominam wspaniale. Tucson, świetne miejsce na ziemi. Sucho, wysoko, dookoła góry, pustynia. Pięknie, po prostu piękne krajobrazy, piękne miejsce na ziemi. Jeszcze przydałoby mi się jakieś jezioro, to już w ogóle by mieli świetnie, ale mimo wszystko można sobie wyobrazić górę, która miała tam, nie wiem, 8,5 tysiąca mniej więcej stóp, na którą sobie można wjechać samochodem, po prostu pięknymi serpentynkami, a w dolinie jest miasto z lotniskiem, gdzie można latać, jest dookoła mnóstwo miejsca, mnóstwo przestrzeni. Super szkolenie, naprawdę bardzo, bardzo miło wspominam, bardzo fajni instruktorzy, tam już podejście było troszeczkę inne niż właśnie na IFF-ie, bo IFF polegał na tym właśnie, żeby wycisnąć z gościa co się da, sprawdzić czy się nadaje, a F-16, a później to już tam instruktorzy wiedzieli, że już gość się przeszedł to co najgorsze i teraz już może, że tak powiem, może rozpocząć to, co będzie robił przez dalszą część swojej kariery tak naprawdę w lotnictwie. Później, po zakończeniu tego szkolenia w grudniu 2012 wróciłem do Polski i trafiłem do 31. bazy lotnictwa taktycznego, do 3. eskadry na etat pilota, gdzie musiałem zrobić najpierw przeszkolenie na nasz typ samolotu, ponieważ w Stanach Zjednoczonych latałem również w samolocie F-16, lecz to był blok 25. A my posiadamy blok 52+, więc różni się delikatnie awionicznie, troszeczkę flight controls się różnią, że sterowanie tych flight controls tam były analogowe, tutaj mamy już w pełni cyfrowe. Jest kilka różnic po prostu, dlatego trzeba było zrobić to conversion na nasz samolot, czyli taka konwersja jakby, mówiąc po polsku, conversion. Aby móc latać w Polsce na F-16. Następne szkolenie to jest MQT, czyli Mission Qualification Training. To polega na tym, żeby się wyszkolić do tego, aby osiągnąć status ten Combat Ready, czyli po skończeniu MQT można lecieć na wojnę jako wingman, ale już jesteś gotowy do tego, aby polecieć na wojnę. Nieważne gdzie, nieważne jak, jesteś gotowy po prostu. Po skończeniu tego szkolenia jest zawsze jakiś tam lekki seasoning, czyli czekamy aż pilot będzie gotowy do rozpoczęcia kolejnego szkolenia. Kolejne szkolenie to jest, w moim przypadku było
na dowodzenie parą samolotów, później 4 samolotami, później parą samolotów w nocy. Był osobny sylabus NVG na 2 samoloty w nocy, na 4 samoloty w nocy. Później szkolenie jeszcze odbywało się, później zrobiłem demo w międzyczasie, znaczy w międzyczasie, po szkoleniu tym Forshipa parę lat później zrobiłem demo i na końcu kurs instruktorski, aby móc szkolić kolejne pokolenia pilotów. Znajdują się Państwo w 31. Bazie Lotnictwa Taktycznego imienia kapitana pilota Franciszka Jacha, który jest naszym patronem. I bezpośrednio nasz patron również nawiązuje do bardzo bogatej historii i tradycji naszej bazy, która sięga początków lotnictwa wielkopolskiego, powstania wielkopolskiego, a także dywizjonu 302 poznańskiego, który walczył w bitwie o Anglię. Każdy jakby kojarzy nazwę dywizjonu 303, natomiast 302 był również bardzo waleczny i popularny, więc jest to taka nowość zawsze dla każdego, który jakby słyszy o tym, jest z zewnątrz. Służba w siłach powietrznych musi być powiązana z pasją. Tutaj nie da się istnieć, nie powinno według mnie istnieć jedno bez drugiego. Każdy, kto tutaj chce być na moim miejscu, musi chcieć to robić. Tutaj nie ma ludzi z przypadku, tutaj nikt się nie znalazł przez to, że ktoś mu kazał. Taka osoba by nie przeszła tego szeregu właśnie szkoleń wcześniejszych. Ja w tym momencie posiadam około 1800 godzin na F-16, 2300 nalotu ogólnego na wszystkich samolotach w siłach powietrznych. I aby właśnie do tego dojść, trzeba mieć w sobie tą pasję, zaangażowanie i znaleźć w sobie tą siłę, która nas ciągnie. Ale tej siły nie będzie, jeśli nie będziemy lubić tego robić, więc trzeba lubić to, co się robi. Moja rodzina jest świadoma tego, że jeżeli by przyszła taka potrzeba, to mogę zostać skierowany w rejon działań wojennych. Myślę, że już przez te lata jakoś się do tego wszyscy oswoili, ale też tak naprawdę jest to taki kokon, o którym się na co dzień nie rozmawia, ponieważ żyliśmy do tej pory w czasach względnie spokojnych, pokoju. Wiadomo, że ostatnio to, co się dzieje za naszą wschodnią granicą, troszeczkę bardziej wzmaga te myśli o tym, co by było gdyby, ale moja praca polega na tym, moja służba polega na tym, że ja muszę być gotowy do tego. Ja idąc do wojska byłem zupełnie w 100% świadomy tego, że jeżeli przyjdzie co do czego, to ja nie będę uciekał, tylko ja wsiądę do tego samolotu i polecę robić to, co umiem najlepiej, tak, żeby tych ludzi po drugiej stronie zginęło więcej niż po naszej stronie, a najlepiej, żeby nikt z naszej strony nie zginął. Także takie są nasze założenia i ich się będziemy trzymać i nikt tutaj nie będzie się przejmował takimi rzeczami. A rodzina jest świadoma i też akceptuje to po prostu, bo żona moja też wiedziała, z kim się wiąże, wiedziała, kim jestem i po prostu to akceptuje. Uczestniczyliśmy oczywiście w przygotowaniach myśliwców oraz ich startach, które kierują się do stref na terenie całej Polski wykonywać swoje zadania lotnicze. I to jest jakby końcowy element całej naszej tutaj bazowej układanki, ponieważ ponad 2000 osób personelu codziennie stara się o to, aby samolot wystartował i wylądował bezpiecznie i piloci mogli wykonać swoje zadania, zarówno polskie, jak i natowskie, ponieważ wykonujemy cały szereg złożonych misji, czy to są misje powietrzne, czy wsparcia wojsk lądowych, czy rozpoznawcze. Cały naprawdę sztab tutaj ludzi, wielki organizm, począwszy od wartownika, po kierowcę, logistyka, kontrolera,
technika sztabowców dba o to, żebyśmy mogli realizować swoje zadania i główne przeznaczenie, jako iż jesteśmy jednostką typowo bojową. Musimy się dostosowywać do realiów, do nowoczesnego pola bitwy oraz tego, aby podtrzymywać te zdolności, jak również uczyć się nowych. F-16 to super samolot, naprawdę najlepszy, jakim latałem do tej pory. Potrafi bardzo dużo, potrafi latać bardzo szybko, wysoko. Posiada w swoim wachlarzu uzbrojenia bardzo dużo, że tak powiem, różnorakiego uzbrojenia, którym można razić cele i naziemne, i nawodne, i powietrzne. Także spełniamy taką rolę samolotu wielozadaniowego. Także często w lotach jedynym ogranicznikiem, głównym ogranicznikiem jest to, ile rzeczy jesteśmy w stanie przyswoić i przetworzyć my jako pilot w swojej głowie w czasie tego rzeczywistego, zmieniającego się pola walki, ponieważ tutaj to nie jest siedzenie w okopie i raz strzeli jeden do drugiego, raz do drugiego, jak tam było w I wojnie światowej, tylko to wszystko się dzieje bardzo dynamicznie i trzeba na każdy zadany problem trzeba mieć odpowiedź. Podejmując tą odpowiedź, o jej wyniku dopiero się dowiemy po danym evencie, że tak powiem. Także po każdym locie wracamy później z powrotem na domek pilota i analizujemy, co zrobiliśmy dobrze, co zrobiliśmy źle, i po każdym debriefingu nasza rola, głównie rola instruktora, polega na tym, żeby wskazać te miejsca, które były dobrze oczywiście, ale głównie mimo wszystko skupiamy się zawsze na tym, co było źle i co potrzebujemy poprawić, aby w następnym locie nie popełnić tego samego błędu. Także, tak jak mówię, maszyna czasami może zawieść, ale głównym ogranicznikiem tutaj jest człowiek. Uczestniczyliśmy w bardzo dużych przedsięwzięciach, w misjach natowskich, w ćwiczeniach natowskich, w operacji Inherent Resolve w Kuwejcie, gdzie lataliśmy nad Irakiem. Także z takiej perspektywy laika może wydawać się, że startujemy, latamy gdzieś dookoła, robimy dużo szumu i niewiele z tego wynika, natomiast cały clue tej całej układanki dzieje się tutaj w powietrzu. Niestety tego wszystkiego nie widać, nie można pokazać, natomiast możemy o tym opowiedzieć, możemy to przedstawić poprzez jakieś nasze zdjęcia i filmy, także bardzo dziękujemy za taką relację i wizytę. Mam nadzieję, że będzie dla Państwa również ciekawa. Zdecydowanie czuć prędkość i moc tej maszyny, szczególnie gdy się lata nisko i bardzo szybko. Wtedy krajobraz zasuwa po prostu w niesamowitym tempie dookoła nas. A gdy lecimy wysoko, tak jak każdy lata czasami samolotem liniowym, to też się wydaje, że praktycznie się nie porusza, a jednak ten samolocik na tej mapie się tam przesuwa cały czas i to dosyć szybko w prędkościach nieosiągalnych dla poruszania się w normalnym ruchu na lądzie. Także, a u nas ta prędkość potrafi być jeszcze dwukrotnie większa niż dwukrotnie, czasami trzykrotnie większa niż w samolocie pasażerskim. Także prędkości są olbrzymie. Taką odległość do Warszawy z Poznania jesteśmy w stanie pokonać w około 10 minut, jakby była potrzeba, może nawet nie. Jeżeli była potrzeba i naprawdę by trzeba było lecieć szybko tam dolecieć, to bylibyśmy w stanie około 10, może 12 minut dolecieć. Na normalne loty, jak latamy na Mazury, wylot z Krzesin do początku, nie, kawałek za Płock, powiedzmy, to jeszcze nie są Mazury, ale tam strefa jest taka duża, trwa około 18 minut, więc to jest naprawdę, są duże prędkości i są
odczuwalne mimo wszystko. Poza tym moc tej maszyny też czuć właśnie na ziemi, gdzie powietrze jest gęste. Przeciążenia też są dużo bardziej odczuwalne, gdy się lata nisko. I zdecydowanie to czuć. Czuć to właśnie na całym swoim ciele. Człowiek po przykładowym locie demo wychodzi cały upocony z kabiny, zmęczony, a gdzie lot trwał tylko 12 minut powiedzmy. Także to jest ciężka fizyczna praca również. Po każdym skończonym locie odbywa się debriefing, który jest najważniejszą częścią tego lotu. Wydawałoby się, że sam lot jest najważniejszy, ale z mojej perspektywy, z naszej perspektywy instruktorów, najważniejszą częścią jest debriefing właśnie, w którym znajdujemy wszystkie błędy, na których się skupiamy, aby doprowadzić do tego, do jakiegoś logicznego wniosku, co należało zrobić inaczej, aby dana sytuacja zła nie nastąpiła lub nie miała miejsca, więc aby do tego dojść, czasami potrafimy spędzić parę godzin na tym debriefingu, punktując punkt po punkcie, od ustawienia radaru przez najmniejsze błędy, przez błędy formacji, przez błędy wszystkie wynikające, ponieważ jeden błąd wynika drugiego, robi się taka kulka śnieżna i gdy ta kulka już powiedzmy za dużo zabierze, to ten błąd po prostu przeważa o tym, że czasami ktoś ginie lub przeżywa. Tak więc, aby nikt nie ginął, musimy wyciągać jak najlepsze wnioski i implementować je w kolejnych lotach. Tak więc debriefing jest podstawą, dobry debriefing jest podstawą dobrego szkolenia lotniczego. Z moją żoną Magdą rozmawiamy o pracy, ale to są takie podstawowe informacje. Typu latałeś dzisiaj? Tak, latałem, a byłem tu i tu, zrobiłem to i to, a było fajnie, a ten gość zaliczył albo nie zaliczył lotu, ale o szczegółach nie, ponieważ
ani to mojej żony za bardzo nie interesuje, ponieważ trzeba być pasjonatą, żeby się odnajdywać w tych wszystkich terminach, które my tam poruszamy. Żona się zawsze śmieje, że jak się spotkamy z kolegami, to my tam właśnie stoimy z boku i ciągle gadamy o robocie i jest ciągle jeden temat, a one w ogóle nie mają o tym zielonego pojęcia. Ale tak samo moja żona jest elektroradiologiem. Ja też wiem, że naświetla pacjentów, mają różne przypadki, ale dokładnych szczegółów też nie znam, ponieważ też mnie jakoś nigdy nie interesowała szczególnie medycyna, tak więc nie starałem się nigdy zagłębiać jakoś w te tajemnice. Po prostu wiemy, każdy wie mniej więcej co robimy, ale bez jakichś tam zbędnych szczegółów. Wiadomo też, w mojej pracy są rzeczy, które są poufne, tajne, ściśle tajne. To o tym bardziej jestem świadomy, że z nikim nie można rozmawiać. Znaczy z nikim. Można rozmawiać z ludźmi, którzy są, oczywiście mają dostęp do tych samych poświadczeń i w odpowiednich miejscach, ale poza tym nie wyciągamy żadnych właśnie tajemnic wojskowych ani nic takiego. Po prostu rozmawiamy tak jak ludzie, po prostu. Kontroluję swoje emocje w sposób taki, że zawsze staram się być taki, z kim chciałbym rozmawiać ewentualnie, więc z natury jestem też tak naprawdę raczej spokojną osobą i pozytywnie nastawioną do świata. Wiadomo, każdy ma jakiś tam swój poziom, ile może przyjąć na siebie, aż w końcu nie wybuchnie, bo każdemu się to zdarza, myślę, ale mnie naprawdę ciężko wyprowadzić z emocji. Zawsze staram się kontrolować to wszystko, co myślę też jest właśnie bardzo potrzebne i ułatwia mi moją pracę, ponieważ emocji jest wiele, ale latając człowiek się mimo wszystko skupia na tym zadaniu, które ma wykonać i skupiając się na nim nie dochodzi do żadnych tam wybuchów euforii, rozpaczy czy żali. Wiadomo, jesteśmy zadowoleni lub przygnębieni po słabszym locie, ale to wszystko się odbywa dopiero, ten upust tych emocji odbywa się dopiero po zakończonym locie, po debriefingu tak naprawdę, nie? Mówimy, kurczę, tym razem było kiepsko, ale wiem, co zrobiłem źle, więc następnym razem zrobię to lepiej. Ale było super. Chcę polecieć kolejny raz, ale też trzeba uważać na to, ponieważ taki często, przynajmniej z mojego doświadczenia, jest takie odczucie, że jeżeli się wchodzi do samolotu zbyt pewnym, to z reguły jest tak, że będzie coś nie tak. Wtedy jest dużo większe pole do tego, że coś się zepsuje. Także trzeba zawsze podejść z pokorą, na spokojnie i wtedy jest dużo większa szansa na ten sukces. Każdy lot polega na tym, że staramy się odzwierciedlić to, co może nas spotkać w realnej walce. Od podstawowych ćwiczeń na bliskich lotów z widzialnością przeciwnika, po loty najbardziej złożone, gdzie trzeba sobie walczyć tą drogę do celu, zrzucić bomby i bezpiecznie wrócić. Tak więc wszędzie mamy to odzwierciedlenie pola walki. Sam jeszcze nie byłem na wojnie. A czy jesteśmy w stanie zabijać? Tak, po to jesteśmy szkoleni. Na tym to polega. Nikt nam nie płaci za to, żebyśmy tylko latali loty pokazowe i się szkolili całe życie, tylko jesteśmy po to, aby w razie czego zniszczyć te wrogie siły. I jesteśmy również w stanie zaakceptować czasami ryzyko tak wysokie, że nie wiadomo, czy wrócimy bezpiecznie do domów. Ale polega to na tym, że właśnie szkolimy się po to, aby być jak najlepszym, aby zawsze to prawdopodobieństwo tego, że wrócę do domu, będzie wysokie.
a same założenia, zawsze każdy wylot, czy tam dana misja ma również założenia, które są określane w stopniu i jeżeli się leci na jakąś tam misję, gdzie ten poziom ryzyka jest ekstremalny, to wiadomo, że może być różnie, ale jesteśmy na to gotowi, po to jesteśmy szkoleni i dlatego to robimy. Proces szkolenia na F-16 jest długi i kosztowny dla podatnika, bo każdy z nas płacąc podatki, płaci na armię, ale płaci za swoje bezpieczeństwo, było nie było. Tak więc nie są to pieniądze wyrzucone z błoto. My się staramy, aby nie były wyrzucone w błoto. Proces jest długi, ciężki i skomplikowany tak naprawdę. Pomimo tego, że tam koszta są jedną rzeczą, ale drugą jest właśnie to, ile czasu trzeba spędzić, aby wyszkolić danego delikwenta do odpowiedniego poziomu. To naprawdę są lata nauki. Pilota nie jesteśmy w stanie wyszkolić w 2-3 dni, czy tam 2 tygodnie, czy nawet w miesiąc, czy w pół roku. To jest po prostu proces, który jest ciągły i później nawet jeżeli pilot jest już wyszkolony w pełni, to musi cały czas utrzymywać te swoje zdolności. I to jest właśnie ten główny koszt, bo poza tym to pieniądze są, nie wiem, kiedyś mówiono, że około $2 milionów to takie szkolenie podstawowe, godzina lotu na F-16 jednego samolotu to jest około tam 40-50 tysięcy złotych, jeśli dobrze w ogóle oceniam, ponieważ nie wiem, nie znam aktualnych kosztów paliwa, resursu i tego wszystkiego, to pewnie są wszystko takie mniej więcej koszta, o jakich tam gdzieś słyszałem w otwartych źródłach. Tak więc jest to duży wysiłek. Na pewno pomaga nam w tym symulator. Dużo staramy się, znaczy każdy program szkolenia jest pisany w ten sposób, że część lotów się robi najpierw właśnie na symulatorze, potem się odtwarza dopiero po osiągnięciu jakiegoś tam zadowalającego poziomu, dopiero się je robi na prawdziwym samolocie, ponieważ symulator kosztuje tylko prąd plus zakup, wiadomo, tego urządzenia. A samolot tutaj, żeby polecieć 4x4, to już dla jednego szkolonego leci kolejnych 7 samolotów. Te 8 samolotów łącznie razy te 1,5 godziny, to każdy może sobie przeliczyć, ile taki jeden lot może kosztować. Plus dodatkowo, jeżeli lot się skończy niepowodzeniem, to trzeba go powtórzyć. Tak więc staramy się używać symulatora, dużo uczyć, zdobywać wiedzę również właśnie teoretyczną, aby być dobrze przygotowanym do rozpoczęcia lotów. Tak, aby ten koszt był jak najniższy na głowę każdego. Nic nie jest doskonałe i czasami i samolot F-16 potrafi się zepsuć. Mi odpukać jakieś większe awarie do tej pory się nie zdarzały. Aczkolwiek parę mniejszych w międzyczasie było, ale przeliczając to na te prawie 800 godzin w powietrzu, można powiedzieć, że F-16 jest samolotem bardzo bezpiecznym. Latamy na nim już te kilkanaście lat i nie było żadnej katastrofy lotniczej. Tak więc można powiedzieć, że naprawdę jak na samolot jednosilnikowy jest zdecydowanie bezpieczny. Jest bardzo dobry system opuszczania tego samolotu, w który wierzymy. W 2019 roku dostałem możliwość latania lotów pokazowych, czyli zostania trzecim pilotem demo w historii polskich sił powietrznych na samolocie F-16. Przede mną Bluto, później był ZPT, teraz jestem ja. Już pewnie niedługo będę kończył, niedługo będziemy szkolić kolejnego przedstawiciela tego gatunku, że tak powiem. Jest nas niewielu, także jest to dosyć elitarne grono. Aby się do niego dostać, trzeba być na pewno dobrym pilotem, mieć zaufanie przełożonych, mieć dobrze poukładane w głowie, ponieważ jest tutaj nie ma zbyt bardzo, pomimo tego, że loty mają być efektowne, to nie ma miejsca na jakieś bezsensowne naruszania bezpieczeństwa, ponieważ to już jest i tak na tyle ponaginane, że
polega to na tym, żeby jeszcze tam pokazywać, że coś potrafię bardziej, mocniej, szybciej. Polega na tym, aby wykonać to jak najlepiej, to co jest napisane w dokumentacji. Loty w demo są również takim dodatkowym jakby etatem w mojej pracy, które dają dużo satysfakcji, ale też dają duże obciążenie pod względem produkcji kolejnych kwitów, ponieważ przed każdym sezonem trzeba wyprodukować dokumentację na demo, przed każdymi pokazami trzeba wykonać dokumentację, trzeba poświęcić trochę czasu, aby przed każdym sezonem się wznowić, tak więc znów ten symulator wchodzi do gry i tam spędzam przed sezonem ładnych parę godzin. Wiadomo, że im dłużej jestem w demo, teraz ten rok jest czwartym rokiem moim w demo, czwartym. Tak więc już łatwiej, mając jakieś doświadczenie, jest się do czego odnieść, aczkolwiek na samym początku i zawsze te pierwsze loty w danym sezonie są, można powiedzieć, że najbardziej i stresujące i trzeba najwięcej uwagi skupić na tym, aby sobie przypomnieć właśnie i wiązankę i to, wszystko, co się tam z tym wiąże. Później same loty demo są stresujące na pewno, ale jest to taki pozytywny stres. Same loty w czasie pokazu, już wiadomo, że tam jest kilkanaście czy tam kilka tysięcy oczu, które na mnie patrzą, aczkolwiek nie myślę o tym. Latając loty pokazowe, wiem, co mam zrobić, skupiam się na tym, jaka jest następna figura, dopiero ewentualnie gdzieś tam na powrocie gdzieś tam sobie zerknę, a rzeczywiście jest tam parę osób, albo tutaj ktoś machał, tam ktoś machał, jest ok. Ja też każdemu na pewno zawsze szczerze macham, aczkolwiek sorry, nie jestem w stanie w trakcie za bardzo, jedynie tam przy wolnym przelocie staram się jedną rękę na chwilę puścić i pomachać. A poza tym, to mówię, to jest bardzo duża satysfakcja też tak naprawdę z robienia tego. Już wcześniej brałem udział w podcaście, mówię właśnie, że to są loty, za które normalnie by człowiek był zawieszony w lotach, ponieważ takich rzeczy normalny, zwykły, regularny pilot nie może robić, ponieważ są zabronione przez przepisami naszymi, ale aby pokazać umiejętności tego samolotu dla szerszej publiczności, tak żeby zachęcać ludzi do wstępowania w szeregi sił powietrznych, po prostu pokazujemy to, co ten samolot potrafi. Staramy się to robić jak najlepiej. Wiadomo też, że loty bywają różne, nasza dyspozycja też bywa różna. Czasami jest lepszy lot, czasami jest słabszy, ale to jest życie. Też jestem tylko człowiekiem i za każdym razem staram się robić wszystko jak najlepiej, ale nie zawsze wychodzi, aczkolwiek myślę, że większość czasu już ten sam pokaz jest w porządku. Latanie na F-16, ogólnie latanie na samolotach bojowych na pewno powoduje jakieś tam, nadszarpuje to nasze zdrowie, dlatego jesteśmy tak dobrze badani przed przyjściem na szkołę, ze względu na to, żebyśmy mogli polatać tych paręnaście lat i nadal móc normalnie chodzić i funkcjonować. Mimo wszystko nadal musimy przechodzić badania. Co roku przechodzimy przez szereg badań na WIML-u właśnie w Warszawie. Jeżeli by coś było już tak nie halo, że ich nie przejdziemy, no to zostajemy odsunięci od lotnictwa w tym momencie. Aczkolwiek ja do tej pory przechodzę badania. Na pewno pomaga w tym jakaś tam ogólna sprawność fizyczna. Rzeczy, które głównie, na które cierpimy, to właśnie jest kręgosłup szyjny, szczególnie ze względu na tą pozycję, ten nasz przechylony fotel we F-16. Na pewno wzrok, nie wiem, czy to kwestia wieku, czy też jakichś tam przeciążeń, na pewno też powoli u każdego się zmienia, że tak powiem, na pewno nie na lepsze niestety.
Ale w ostatnich latach już podobno też były informacje w tym roku, miałem, że już można latać nawet i w szkłach kontaktowych, można zrobić sobie korekcję wzroku, także to nie jest dyskwalifikującą rzeczą, tak jak to było kiedyś. Te też bajki o tym, że trzeba mieć wszystkie zęby zdrowe i piękne. Idąc na szkołę również, jeżeli ktoś mnie słucha w tym momencie, to można wsadzić między bajki, że tak powiem, ponieważ trzeba mieć zaleczone zęby, a mogą się psuć, bo każdemu się psują praktycznie. Chyba nie znam osoby, która nie ma żadnej plomby, chyba że ktoś jest bezzębny. Jestem instruktorem, szkolę kolejne pokolenia, że tak powiem, przyszłych pilotów. Jest to proces długi, tak żeby wyszkolić gościa, nawet nie świeżego z ulicy, tylko już z jakimś tam doświadczeniem, który przychodzi wykonywać pierwsze loty na F-16, to trwa to około, w naszych realiach, około roku. W Stanach Zjednoczonych trwa około 9 miesięcy, ze względu na to, że tam w Arizonie jest właśnie świetna pogoda cały rok, więc tam tych odwołań lotów przez pogody jest dużo mniej niż w Polsce. Niestety w Polsce mamy zimę, jesień i czasami jest brzydko i też nie latamy, ponieważ też mamy jakieś tam warunki minimalne do startu lądowania. Tak więc jest to proces trwały. Szkolenie, i to jest do wyszkolenia tylko takiego podstawowego, po którym jeszcze gość się, powiedzmy, wie, o co chodzi, ale jeszcze się nie nadaje do wysłania na wojnę. Potem są ten dalszy szereg szkoleń. To kolejne szkolenie, po którym powinien być gotowy jest gotowy do działania w strefie działań wojennych, działania. To trwa kolejnych 4-5 miesięcy, też w zależności właśnie od momentu, w jakim się rozpocznie. Tak więc jest to proces ciągły, trwający i później się przekłada to na kolejne szkolenia, ponieważ my praktycznie cały czas się szkolimy, dopóki nie dojdziemy do jakiegoś tam wysokiego poziomu, a mimo wszystko nawet będąc instruktorem cały czas się trzeba uczyć, ponieważ się rzeczy ciągle zmieniają. Jeżeli się przez jakiś tam czas odsunie gościa i miałby wrócić po jakimś tam czasie, to wiadomo, będzie miał jakieś tam pojęcie, perspektywy, ale mimo wszystko jest dużo rzeczy, które wpływają na to, że początkowo może być, że tak powiem, nieco z tyłu. Tak więc to są rzeczy, które trzeba nadganiać, których trzeba pilnować, aby nie wyjść z tego, z danego poziomu wyszkolenia. Wyszkolenie do pełnego instruktora to jest przynajmniej 5 lat około latania. 5-6 to jest takich dla tych takich najlepszych, najszybszych. Tak więc jest to długi czas, długa droga, że tak powiem. Staram się być pewnym siebie. Nie zawsze jestem w 100% pewny siebie, ale nie jestem pewny, jeżeli czegoś nie wiem, jeżeli czegoś nie doczytałem. Wtedy też na tym polega mądrość danej osoby, że jeżeli czegoś nie wie, to nie powinna się wypowiadać w danym temacie lub doczytać i dopiero później o tym dyskutować. To jest jedną właśnie z cech charakteru, którymi powinna cechować osoba na moim miejscu. Powinna być na pewno w pewny sposób odważna, śmiała. I też potrzeba jest tak naprawdę dużo pokory, ponieważ często zbytnia zadziorność, przez niektórych zwana arogancją, może prowadzić czasami do dobrych rzeczy akurat, ponieważ czasami dobrze jest wyjść poza jakiś tam schemat i z jakimś tam wysoko podniesionym nosem gdzieś wejść, ale nie zawsze się to może opłacić. Czasami jednak ktoś tam może powolutku nam ten nos tak utemperować, że będziemy znali swoje miejsce. I tak jak mówiłem, są różne loty. Każdy ma słabsze dni, lepsze dni. I najważniejsze jest właśnie to, żeby tych lotów, wiadomo, lepszych było więcej,
ale żeby wyciągać wnioski z tych gorszych i nie zachwystywać się nigdy tym, co było super. Zawsze jest pole do poprawy, zawsze starajmy się robić jak najlepiej i wtedy to będzie miało sens. Przeciążenia polegają na tym, że krew zaczyna odpływać z tej górnej partii ciała w dolne, dlatego latamy w spodniach przeciwprzeciążeniowych, które pomagają nam, właśnie ściskają łydki, uda, brzuch, co zapobiega odpłynięciu krwi w te dolne partie ciała. Plus dodatkowo uczymy się specjalnego oddychania, nazywa się to AGSM, czyli Anti-Gist Training Maneuver. Jest to charakterystyczne właśnie takie zamknięcie głośni, oddychanie, powinno się oddychać co tam kilka sekund. Te oddechy są takie charakterystyczne, ciężko się przy tym mówi, ale jest to jakoś tam możliwe dla wyszkolonego człowieka. To pomaga nam właśnie walczyć z tym przeciążeniem, ponieważ przeciążenia są wysokie. Szczególnie właśnie w demo jest to też istotne, ponieważ tutaj nie ma miejsca na to, że przeciążenie mnie pokona i zasnę. Taki moment tak naprawdę w demo kończy się katastrofą lotniczą, rozbiciem samolotu i moją śmiercią przy najmniejszej, że tak powiem, najmniejszej cenie, ponieważ dochodziło i również do jakichś tam strat w ludności, w ludziach, którzy oglądali te pokazy. Tak naprawdę pokazy też są teraz pod względem bezpieczeństwa lotów są na tyle dobrze w tych wszystkich krajach zachodnich, tam gdzie latałem, są na tyle dobrze ogarniane, że są już te linie bezpieczeństwa, w których może być wektor prędkości w stronę widowni, w których nie może, na jakich nie może być wysokości, różnego rodzaju prędkości. Tak więc to jest jak najbardziej już teraz po bezpiecznej stronie, więc myślę, że każdy może śmiało jechać na każde od, że tak powiem, od wschodu Polski na zachód, na jakiekolwiek pokazy lotnicze i może spokojnie oglądać to, wiedząc, że nic mu się nie stanie. Ale właśnie przeciążenie to jest główne zagrożenie w czasie lotów demo, tak naprawdę. Nasza dyspozycyjność polega na tym, że jesteśmy w stanie w każdym momencie, jeżeli by przyszła taka potrzeba, bronić naszego kraju, aczkolwiek nie siedzimy wszyscy przez 24 godziny na dobę w pracy, nie siedzimy non-stop w samolocie. Są wyznaczone pary dyżurne po Polsce. Jest to taka rotacyjna, że tak powiem, fucha, gdzie siedzą chłopaki i czekają na alarm. Jeżeli przyjdzie alarm, to mają określoną ilość czasu, by wystartować i wzbić się w powietrze i czasami pomóc komuś, bo są samoloty, które utraciły łączność, czasami przechwycić jakiś właśnie wschodni samolot nad Bałtykiem, który leci bez włączonego transpondera. Są różne potrzeby tych misji air policingowych. A cała reszta pilotów, wszystko zależy od właśnie tego, co się dzieje na świecie i jeżeli są zdarzają się jakieś tam wyższe stany, podwyższone stany gotowości bojowej, wtedy trzeba być w jakiejś tam określonej liczbie czasu od miejsca pracy, ale o tym za bardzo nie można rozmawiać, więc na tym zakończymy. Polscy piloci na F-16 należą do pierwszej ligi w NATO. Myślę, że pracowaliśmy na to ładnych parę lat, szczególnie chłopaki na samym początku, którzy musieli, że tak powiem, podnieść ten poziom w stosunku do tego, co było wcześniej. Ciężko na to pracowali, dużo na to pracowali, ale w tym momencie naprawdę lecąc na jakiekolwiek ćwiczenia nie mamy się czego wstydzić. Nasz samolot już ma, niedługo będzie miał 20 lat. Także już widać tą pewną różnicę w możliwościach, ale sposób wyszkolenia i poziom wyszkolenia jest w zupełności interoperacyjny z całym NATO. Także nie ma dla nas problemu, czy polecimy do Norwegii, Hiszpanii, Danii, Włoch czy do Turcji. Z każdym jesteśmy w stanie
prowadzić działania bojowe tak naprawdę wspólnie. W jakiejkolwiek koalicji natowskiej nie ma z tym żadnego problemu. Jesteśmy, myślę, że na wielu ćwiczeniach pokazaliśmy się z dobrej lub bardzo dobrej strony i to jest zauważone tak naprawdę w Europie. Jest sporo rzeczy, które różnią pilota wojskowego od pilota cywilnego. Jest sporo rzeczy, które również łączą. Wszyscy poruszamy się w tym samym środowisku, wszyscy, myślę, lubimy robić to, co robimy. My na pewno nie robimy tego dla pieniędzy. Był szereg innych rzeczy, które nas trzymają w tym miejscu, w którym jesteśmy. Główną różnicą jest to, że gdy przyjdzie do momentu, w którym trzeba będzie użyć uzbrojenia, to my je użyjemy. W samolocie cywilnym nie ma takich w ogóle dylematów, czy zagwozdek, czy przemyśleń, a my po prostu jesteśmy do tego, aby obezwładniać wrogie siły tak naprawdę, więc to jest ta główna różnica, jaką się różnimy. Bo poza tym dyspozycyjność to myślę, że wszędzie jest. Jeżeli ktoś jest pilotem zawodowym, to na pewno też jego może grafik jest bardziej poukładany w liniach cywilnych niż w wojsku polskim. Aczkolwiek u nas też się da się wszystko połapać. Też jak wszędzie pewnie trzeba robić niektóre rzeczy na wczoraj, a do niektórych można się spokojnie przygotować. Także to jest życie i wszędzie są podobne problemy, ale najważniejsze jest to, żeby właśnie kończyć to jakoś pozytywnie dla każdego. Gdy wsiadam do samolotu, towarzyszą mi różne emocje, chociaż tak naprawdę wszystko, o czym myślałem gdy zamykam kabinę, już staram się, nie myślę o tym po prostu. Myślę o tym zadaniu, które mam wykonać i skupiam się na nim jak najbardziej. Staramy się nie latać z jakimiś dużymi problemami lub z czymś, co nas mocno przygniata, to wtedy po prostu lepiej nie polecieć niż myśleć tylko o jakichś tam rzeczach nieistotnych w danym momencie, ale ja tak mam właśnie, że potrafię to odseparować i jestem w stanie skupić się na tym, co robię i nie emocjonować się tym, że tak powiem. Tak jak mówiłem wcześniej, po locie zdarza się czuć euforię, zdarza się czuć żal, zdarza się czuć jakiś tam niedosyt, zdarza się czuć radość, tego typu rzeczy, ale to po prostu wszystko o to chodzi, żeby to filtrować na ten sposób, że dopiero po locie się tym albo cieszyć, albo myśleć o tym, co jest do poprawy. Czasami mamy również loty na eskortę innych samolotów, tak jak ostatnio chłopaki lecieli żegnać naszych dzielnych piłkarzy przed Mistrzostwami Świata w Katarze. Różne są. Ale to wszystko wynika z zadań. Czasami są to właśnie typowo takie PR-owe rzeczy. Czasami są to, bo ktoś potrzebuje tej eskorty. Także zdarzają się takie loty. Są to z reguły loty proste. Tak naprawdę to jest lot po prostej i nie ma tam większego skomplikowania, bo każdy lot jest inny, do każdego trzeba się przygotować, ale są zadania właśnie od takich prostych, jak właśnie zwykły lot po trasie lub lot na przebazowanie, gdzie tylko wsiadamy i jedyne, co nas interesuje, to policzenie dobrze paliwa, żeby wystarczyło do lądowania, plus ewentualnie jakiś zapas nie ewentualnie, ale plus zapas na lotnisko zapasowe tego paliwa. Po takie loty, gdzie właśnie musimy dolecieć, wywalczyć sobie przewagę w powietrzu, w zależności też od przeciwnika, z jakim się walczy, jakie ma uzbrojenie. Następnie lub nawiązać kontakt z człowiekiem na ziemi, który nam wskaże cel i ten cel zbombardować, również z jakimiś czasami restrykcjami, lub zrzucić po prostu uzbrojenie w danym czasie, w dane miejsce, ponieważ czasami ten czas zawsze w lotnictwie jest krytyczny, także u nas dużo rzeczy może być różnie, ale czas zawsze powinien być tym miejscem, które determinuje, czy coś się odbyło zgodnie z planem,
czy nie. Także mamy całe spektrum lotu właśnie przez to, że samolot jest wielozadaniowy. To nasz wachlarz tych umiejętności musi być dosyć duży i aby to wszystko mieć na zadowalającym poziomie, to musimy się często skupiać. Pomaga nam w tym dosyć mocno trening fazowy, że właśnie przechodzimy, budujemy tak by, dzielimy rok na pewne okresy i budujemy począwszy od takich prostszych, że tak powiem, zakresu umiejętności, po bardziej skomplikowane do jakichś tam najbardziej skomplikowanych i później to powtarzamy. Właśnie ta powtarzalność tym wszystkim daje nam to, że stajemy się coraz lepsi. Do końca mojej służby jeszcze trochę czasu pewnie pozostało, aczkolwiek jakoś się tam o tym myśli. Nie wiem jeszcze, co będę robił. Jest kilka możliwości. Można się spróbować wyszkolić i latać właśnie w jakichś liniach cywilnych. Można się zajmować czymkolwiek się chce. Można też nic nie robić. Są różne sposoby na życie. Ja na pewno coś będę robił, aczkolwiek jeszcze nie podjąłem decyzji o przejściu na emeryturę. Nie mam konkretnej daty. Tak więc jeszcze ciężko mi to sobie wyobrazić, co będę robił. Aczkolwiek powoli coraz częściej zaczynam się nad tym zastanawiać. Dla każdego, kto by chciał zostać mną, że tam na moim miejscu zasiąść w kabinie F-16, starajcie się, nie poddawajcie się, to jest najistotniejsze. Jest dużo rzeczy, na których nie macie wpływu, ale jeżeli nie spróbujecie, to nie będziecie wiedzieć. Tak więc warto się nie bać i próbować. Tylko wtedy będziecie w stanie dowiedzieć się, czy jest Wam dane osiągnąć ten dany sukces, którym byłoby przyjęcie na pilota czy F-16, czy F-35, czy jakiegokolwiek innego samolotu, który w Polsce będzie latał. Ale najważniejsze to jest właśnie ten upór i dążenie do celu. Bo nawet jeżeli coś się za pierwszym razem nie uda, to czasami warto próbować kolejny raz. Też mam kolegę, ze mną w pokoju mieszkał, Przemek, który dopiero nie wiem, był ode mnie 4 lata starszy, więc próbował już bodajże drugi raz, bo 3 lata nie było naboru i udało się i został pilotem, więc jak najbardziej polecam. Upór i wytrwałość to jest to, co pozwoli Wam marzyć o tym, aby być na moim miejscu.